Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia. Dzisiaj niespodzianka, myślę, że będzie bardzo miła. Przedstawię Wam niesłychanie intrygującą postać. Pan Andrzej Fiedoruk, pasjonat, e, znawca pewnego tematu. Jakiego tematu? Wiecie doskonale, że od 25 lat zajmuję się jako Janusz Dąbrowski profilaktyką zdrowia, która bazuje między innymi na takich kilku filarach. Jednym z tych filarów jest oczywiście suplementacja, odżywianie, w ogóle odżywianie, to co wchłaniamy w siebie, ale też czysta woda. Składamy się przez ponad 70% z wody. Ale trzeci taki filar, bardzo, bardzo poważna sprawa, to są pola elektromagnetyczne. Przeżyjemy zanurzeni w oceanie pól elektromagnetycznych Ziemi i nie tylko Ziemi, wszystkich planet, które na nas oddziałują, magnetarów, potężnych skupisk magnetycznych, ale też również tego, co myśmy wytworzyli jako ludzkość. I te pola na nas oddziałują. Ja dzisiaj mniej będę zabierał głos, raczej będę pytał Andrzeja. Pozwolicie, że będę mówił Andrzeju, dlatego że znamy się od wielu, wielu lat. To Andrzej mnie kiedyś znalazł moją książkę Magnetostymulacja, magnetorelaksacja, znaczy biomagnetyzm na początku i dzięki niemu w zasadzie powstała książka Magnetostymulacja, magnetorelaksacja. Więc jeszcze raz słuchajcie, kochani, pan Andrzej Fiedoruk, twórca bardzo dobrego urządzenia, jeżeli chodzi o skuteczność działania MIM-2, czyli miniaturowy impulsator magnetyczny. Myślę, że dzisiaj jeszcze o tym nie powiemy, może w jakichś przedbiegach, ale następną audycję bardzo chciałbym poświęcić temu tematowi, dlatego że jest to coś, co należy propagować. Ja wielokrotnie mówię, trzeba propagować to, co dobre i to, co przede wszystkim polskie, opracowane przez naszych polskich twórców, wynalazców i tak dalej. Więc kochani, za chwileczkę oddam głos panu Andrzejowi. Andrzeju, powiedz nam wszystkim, jak to się stało, że zacząłeś się interesować polami magnetycznymi, elektromagnetycznymi, ich wpływem na organizm ludzki, nie tylko ludzki, przecież na rośliny, na zwierzęta, na całą po prostu biosferę. Jak to się zaczęło? Witam. No, sięga to w ogóle czasów bardzo dawnych, tak mniej więcej ze 40 lat do tyłu. Można powiedzieć, że temat się otarł niemalże o metafizykę. Incydent w szpitalu na oddziale chirurgicznym jak gdyby był takim zalążkiem drążenia potem tego tematu przeze mnie, no bo wylądowałem po drugiej stronie. Wylądowałem tam, gdzie się mówi światłość i tak dalej. To było tak, można powiedzieć, stryk i znienacka. No i oczywiście całe potem konsekwencje tego, powrót i tak dalej. No i totalne zmiany w ogóle w moim postrzeganiu świata, w życiu i tak dalej. Przede wszystkim, co najciekawsze w ogóle, to będąc po drugiej stronie, ja nie miałem przerwy jak gdyby w ciągłości świadomości. Po prostu ja dalej się znalazłem tam i miałem świadomość, że ja to jestem ja. Oczywiście nie ma ciała. To jest to takie zasadnicze. W ogóle to nawet nie było zaskoczenie, to było coś przyjemnego. Jestem integralną częścią wszechogarniającej światłości. Ja już tam pomijam inne efekty, które tam się wtedy odbierało. To jest nie do opisania. I ten czas kontemplacji był, właśnie o to chodzi. Nie było czasu. Nie było pojęcia czasu, nie było żadnego połączenia się z tym, co zostało gdzieś tam daleko na dole. Jedyny upływ czasu był potem, kiedy znalazłem się w czarnym tunelu i ta światłość była już coraz mniejsza, coraz mniejsza. W końcu doszło do takiego ciekawego zdarzenia, że już mam świadomość, że nie lecę, nie przemierzam przez ten tunel, tylko leżę. I jeszcze taki był jeden moment, myk i dopiero leżę, przepraszam. Tak jakbym się znalazł w ciele. No, jedyne głosy i odgłosy, które dochodziły, to oczywiście było, no nareszcie wrócił i tak dalej. No i ta światłość tych jarzeniówek i odgłosy obok personelu. Diametralnie to jak gdyby przeobraziło moje spojrzenie na świat, na życie w ogóle, na jakieś tam obawy w ogóle co do zejścia z tego świata, ale to, co było kluczowe, to zacząłem sam do siebie najpierw mówić, przecież my jesteśmy energią, że właśnie jesteśmy energią i możemy oddziaływać energią na materię, na energię. Zresztą materia też jest pewną formą stanu energii. I to niesamowicie w ogóle
no, trwało, powiedzmy sobie, przez jakiś okres czasu. Nie ma zbiegów okoliczności, co zresztą fantastycznie o tym mówią takie 4 duchowe prawa hinduskie. Też do nich kiedyś wrócimy, o których uczą dzieci w szkołach w Indiach. W związku z tym nic nie dzieje się przypadkiem, jakieś tam zaczęły mi trafiać w ręce artykuły. Zresztą z Januszem razem jesteśmy pasjonatami również książek profesora Sedlaka. Mhm. I trafił mi właśnie najciekawsza rzecz, bo trafił mi artykuł w ręce profesora Sedlaka, księdza profesora Sedlaka, gdzie był wywiad w takim miesięczniku Nie z tej ziemi. On tam mówił o różnych kwestiach, ale między innymi takie były 2 tam punkty, które zwrotne zaważyły na tym takim moim jeszcze głębszym zainteresowaniem, jak to się wszystko odbywa w ogóle na poziomie fizjologii, a przede wszystkim na poziomie biofizycznym. Mianowicie profesor Sedlak użył takiego określenia, że wbicie igły przy akupunkturze jest to wywołanie efektu kwantowego w organizmie. Kolejnego takie spostrzeżenie, które zaważyło, zdecydowało właśnie o tych moich zainteresowaniach, to było użycie takiego sformułowania, że można bardzo subtelnymi polami elektromagnetycznymi wpływać na procesy fizjologiczne, ale użył określenia angstremy. No to jest 0 i przecinek i 0,0 nic praktycznie, czyli bardzo subtelne te pola. Potem się też takie wydarzyły różne tam ciekawe okoliczności, trafiły do mnie jakieś informacje na temat patentu Maxwella i zacząłem temat drążyć już bardziej technicznie, ponieważ no, jestem elektronikiem, więc zacząłem kombinować, jak to przełożyć w ogóle na taką konkretną i realną w ogóle, na konkretne, realne urządzenie. Co jeszcze było najciekawsze, to, że mnie bardziej interesowała strona medyczna, czyli oddziaływania tych pól w ogóle na organizm, jak to się odbywa, jak wygląda ten impuls, który jest w systemie nerwowym. No powiedzmy sobie, że tak bardzo dogłębnie zacząłem analizować i fizjologię, i neurologię. No i doszedłem do takiego ciekawej konkluzji w ogóle, że chyba czas, żeby stworzyć urządzenie, które będzie te zawierało elementy właśnie tych moich różnych spostrzeżeń. Pierwsze jak gdyby etapy tego urządzenia to była połowa lat 80. Wtedy w Polsce jeszcze nikt nie słyszał o polach, zastosowaniu pól magnetycznych w medycynie. Jak ja starałem się z tym tematem wyjść na jakieś tam szersze forum, to mówiono w ogóle, że to jest efekt Kaszpirowskiego, że to jest w ogóle coś bardzo, Typówka. coś w ogóle, tak, bo ja wyszedłem z założenia takiego, że skoro profesor Sedlak mówił o angstremach, to ja mówię, jeżeli ja zrobię bezpiecznie 1/10 wartości pola magnetycznego Ziemi, to generowane te pole z takiego urządzenia nie będzie w żaden sposób, no nie wiem, szkodziło, zagrażało, przekraczało jakieś progi w naszym organizmie. Tak, nawet nie będzie podejrzenia o to, że może to być niebezpieczne. Tak, tak, no bo mówię, bo Dlatego, że to to jest jest poniżej natężenia indukcji pola, pola tak, 10, magnetycznego Ziemi. tak, dokładnie ponad 10 razy w dół nawet powiedzmy, że 15 razy w dół od przyjętego średniego natężenia pola magnetycznego Ziemi, co zresztą potem potwierdziło w tych różnych tam badaniach prowadzonych przez taką agencję radiokomunikacyjną, której zadaniem jest określenie poziomów zakłóceń elektromagnetycznych. Czyli każde urządzenie, które wchodzi na rynek i tak dalej, to musi mieć określony poziom zakłóceń i on musi się mieścić w jakichś normach. No i oczywiście dostaliśmy wtedy informację, że to urządzenie jest całkowicie bezpieczne, bo oni nie byli w stanie określić poziomu zakłóceń generowanych przez impulsatory, bo był poniżej wskazań czułości ich przyrządu. No to czyli praktycznie nie ma praktycznie możliwości, żeby to było zagrożenie dla osób, które mają implanty elektroniczne. Stosowały to również kiedyś dzieci, bo ja chciałem nadmienić, że w pierwszej fazie, czyli początek lat 90., to urządzenie przechodziło badania szpitalne na oddziałach rehabilitacji, częściowo ortopedii w ogóle, również tam w kilku sanatoriach w Kołobrzegu. Co najciekawsze, również to urządzenie w końcu było poddane ocenie Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej, który teraz się nazywa Urząd Rejestracji Środków Medycznych i Biobójczych. Kiedyś to był Centralny Ośrodek Techniki Medycznej. W Warszawie na ulicy Baudouina 4 otrzymaliśmy świadectwo bezpieczeństwa. Poza tym dostaliśmy też decyzję o sprzedaży w sieci aptek. Czyli mogliśmy te urządzenie sprzedawać i było sprzedawane w latach 90. To urządzenie było sprzedawane w aptekach
i w tamtym czasie było to pierwsze urządzenie w Polsce z polem magnetycznym, które służyło do magnetoterapii. Ale w połowie lat 90. urządzenie powstało w roku 90. W połowie lat 90. profesor Sieroń wprowadził taki podział, taką nomenklaturę, że do wysokości pola magnetycznego Ziemi to jest magnetostymulacja, a dopiero powyżej tego pola to jest magnetoterapia. W Tak, związku ja z tym, przepraszam, taki wtręt tutaj, bo nie wytrzymam, bo generalnie magnetoterapia, która jest tak, skuteczną metodą, ale bazuje na natężeniach rzędu bardzo militesli, a tak, tak, magnetostymulacja, magnetorelaksacja, czyli na przykład MIM2, którego twórcą mikrotesla, jesteś, bazuje na mikroteslach, czyli tak, tak. rząd 1000 razy mniejsze Tak, natężenia. mniejszy, tak, oczywiście. I teraz w związku z tym impulsator najpierw był pierwszym urządzeniem do magnetoterapii, potem został przez ten właśnie podział, stał się pierwszym urządzeniem do magnetorelaksacji. W tamtym czasie na polskim rynku nie było żadnych polskich urządzeń, natomiast w Szwajcarii było takie urządzenie, które się nazywało Elex System, a w Niemczech to było urządzenie Alphatron, ale jedno i drugie urządzenie generowało przebiegi fizyczne, takie typowo fizyczne, sinusoida, trójkąt, prostokąt. Zresztą to samo generują teraz urządzenia typu magnetronik w przychodniach. No i oczywiście wiele innych urządzeń, które się już pojawiły po roku 2000, które też generują przeważnie sinusoidę 50 Hz. No i Czyli tu jest bardzo właśnie proste sygnały, do których organizm bardzo łatwo się przyzwyczaja i trzeba później zmieniać, czy natężenia, czy kształt tak. impulsów, czy robić przerwy i tak dalej. Tak, natomiast właśnie co jest jeszcze ciekawe, że Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, uznało częstotliwość 50 Hz sinusoidy za częstotliwość potencjalnie rakotwórczą. Tak. A urządzenia dalej są jako medyczne. No właśnie, my w roku 2010 rozstaliśmy się w ogóle z medycyną, nie mamy nic już wspólnego, my nie używamy teraz zwrotów medycznych, nas jednostek chorobowych, po prostu jesteśmy zupełnie w innym jak gdyby miejscu rzeczywistości i stosujemy te urządzenia przede wszystkim do suplementowania się polem magnetycznym. A Janusz, ty właśnie, Andrzeju, doskonale poczekaj. Przepraszam, że ci tak przerywam, ale po prostu mam swój plan. Dobrze, ale jak to się stało, że to urządzenie jakby straciło niby urządzenia medycznego, bo to nie była twoja decyzja, wasza decyzja. tak, tak. No właśnie, to była w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo e, te urządzenia pojawiały się również w sanatoriach, bo byli dystrybutorzy, którzy te urządzenia gdzieś tam, zresztą ja sam pierwsze urządzenia to zawoziłem w ogóle w Kołobrzegu taka była pijalnia wód przy tym centralnym molo i tam absolutnie to był 90 rok, gdzie te urządzenia wtedy w ogóle były tam prezentowane. Więc to urządzenie było urządzeniem medycznym, ale korzystali z niego również kuracjusze. Jeszcze wtedy nie było tych magnetroników w przychodniach, znaczy w senatoriach, kiedy już był impulsator. I właśnie w tym roku 2010, no widocznie ktoś, kto wcześniej w ogóle już te impulsatory posiadał i tak dalej, napisał do TVN-u, dlaczego tego urządzenia nie poleca Ministerstwo Zdrowia. No i tutaj była reakcja Ministerstwa Zdrowia bardzo ciekawa. Ja nie chciał do tego tematu wracać, bo to mi trochę zdrowia kosztowało, ale w każdym bądź razie pytanie padło do tych przedstawicieli, co jest poza waszą jurysdykcją, więc oni się śmieją i mówią relaksacja. Więc ja mówię, to ja informuję, że z dniem dzisiejszym to urządzenie będzie pierwszym urządzeniem w Polsce i na świecie do magnetorelaksacji, bo to jest neologizm, który ja wprowadziłem po to, żeby się zdecydowanie rozstać z medycyną, żeby nie trzeba było się kopać z koniem, bo to do Tak tego jest. dochodziło, że A państwo wymagało. wiecie doskonale, o co chodzi, z jakimi problemami dzisiaj mamy, Tak, jeżeli chodzi o suplementację, o zioła niektóre to tylko do użytku tak, tak. zewnętrznego, do Tak, no ja nie wiem, smarowania, do tak, ja nie wiem, obmywania Janusz, i czy tak ty samo wiesz, tutaj. ja nie wiem, Janusz, czy ty wiesz, że 7 ziół zostało przez Unię Europejską potraktowane na równi z truciznami przemysłowymi. Tak, Ja już teraz nie wroty, pamiętam, czy które, ale między innymi strofantyna, która jest no tak, tak, no strofantyna substancją to też z rośliny. tak, niesamowita sprawa właśnie strofantyna w ogóle, która była na wyposażeniu karetek. Słuchaj, bo kiedyś też miałem takie fajne zdarzenie, ktoś tam zamawia impulsatory, więc ja rozmawiam, on mówi, nie, w tematach medycznych jestem zorientowany, pytam się, kim jest, on mówi, że jest anestezjologiem.
No, mógłbym nawet pozdrowić Andrzeja z Lublina i rozmawiamy właśnie, ja się pytam, bo zamawiał impulsatory, a ja się pytam, czy anestezjolog to świetnie, bo ja mam pytanie, czy strofantyna, cząstek kojarzy, że strofantyna w ogóle była na wyposażeniu w ogóle i stosowana była przede wszystkim w karetkach pogotowia i tak dalej. On mówi tak, że były normalnie ampułki, jeżeli był jakiś incydent sercowo-naczyniowy, to się podawało pacjentowi odpowiednią dawkę tej strofantyny w postaci tam zastrzyku, no i odczekano 15 minut i pogotowie odjeżdżało, klientowi się nic nie wydarzało, pacjentowi. Tak. Proszę ja ciebie. No właśnie, bardzo wielu w ogóle, bo to jest najciekawsze, że te impulsatory to bardzo wielu lekarzy w ogóle i zamawiało i zamawia w dalszym ciągu i to naprawdę różnych specjalności. Można powiedzieć, że chyba przekrój socjalny to chyba jest przez wszystkie chyba zawody medyczne. Mhm. Nawet takie były też incydenty, że transplantolog na przykład zamawiał też urządzenia, nie? I też właśnie tam wiele czasu poświęciliśmy różnym tam rozmowom w tym temacie. O co w tym wszystkim chodzi? Najważniejsza rzecz to jest taka, że nie wiem, no, wytworzenie świadomości u ludzi, Tak. że brakuje nam pola magnetycznego. I określili to Japończycy w latach 70. Jeżeli ktoś będzie dociekliwy i wygoogluje sobie w internecie, co to znaczy deficyt pola magnetycznego. Japończycy to określili mianem syndrom deficytu pola magnetycznego i to się przekłada na konkretne w ogóle ich spostrzeżenia, że to dotyczy w ogóle kręgosłup praktycznie cały, i piersiowy, i lędźwiowy w ogóle, różne bóle głowy i tak dalej są związane z tym deficytem tego pola magnetycznego. Jak gdyby najciekawszą znowuż sprawą to jest to, że to wszystko się jak gdyby kumuluje w obszarze nadnerczy. Jest książka dostępna też u nas w ogóle i jedyna chyba książka, która napisana została przez endokrynologa i wydana na polskim rynku. To jest Hypoadrenia, wyczerpanie nadnerczy, epidemia stanu współczesnym. Ale Janusz też ma książkę właśnie o hypoadrenii. Teraz muszę Niesamowicie. troszeczkę. O tak, ja Tak, pokażę z ci tak. ostrością jest już tak. Generalnie chodzi o to, że stres, a wiadomo, że to już nie chodzi tylko o ten stres emocjonalny, ale również o stres ten mikrofalowy, elektromagnetyczny, ale ten związany właśnie z tymi urządzeniami, które generują mikrofale, powoduje wyczerpanie nadnerczy. I to jest rzecz kluczowa, bo tam ten lekarz podaje, że 75 różnych problemów ze zdrowiem jest powiązanych z wyczerpanymi nadnerczami. I my bardzo często nie kojarzymy sobie pewnych no, zdarzeń i losowych w naszym organizmie, że problem, który powstaje, jest powiązany z wyczerpanymi nadnerczami. Dlatego, że medycyna akademicka zachodnia nie uznaje wyczerpanych nadnerczy za jednostkę chorobową. Tak. Hypoadrenia nie istnieje wedle medycyny zachodniej. I co jest właśnie najciekawsze, że medycyna dalekowschodnia jak najbardziej to uwzględnia i jeżeli tam się pójdzie do lekarza medycyny dalekowschodniej i się określi, że no mam problem w wielu różnych miejscach, a to gdzieś tam z prawej strony pod żebrami, coś z wątrobą się dzieje, gdzieś jeszcze, no to mówią pierwsze zdanie to jest sprawdź stan swoich nadnerczy. Tak. Natomiast u nas jesteśmy wysyłani po specjalistach, bo jeżeli oczywiście mamy problem z wątrobą, no to tam będzie diabetolog czy z trzustką. Do Jeżeli tak to będzie zwanego wątrobowca. tak, jeżeli to będą gdzieś tam jelita, no to wiadomo, że jak gastrolog, jeżeli to będzie serce, to kardiolog i tak praktycznie się bujamy. Każdy z tych specjalistów nam serwuje leki alopatyczne, no, chemiczne. I teraz co jest najciekawsze? Kto to wszystko może całościowo ogarnąć, bo nie wiemy, jaka jest interakcja między poszczególnymi w ogóle lekami chemicznymi. A jeżeli tych leków bierzemy więcej jak 5 jednocześnie, no to problem może być już całkiem ciekawy. I w bardzo wielu przypadkach wystarczy jak gdyby podnieść tą wydolność tych nadnerczy, przez co zmniejszamy wydzielanie kortyzolu do organizmu i Hormonu problem się stresu. stabilizuje. Tak, hormon stresu. Ale co jest jeszcze najciekawsze, bo już impulsator funkcjonował, no właśnie już po tym rozstaniu się z, z medycyną w takim sensie stricte, zaczął funkcjonować w innym obszarze. Mianowicie zaczęły do nas trafiać maile z gabinetów, które zajmują się analizą żywej kropli krwi. I znowuż O, o tym możemy mówić i publikujemy, bo
Halo, halo, jakieś małe problemy chyba na łączach. Zaraz może się podłączymy. Halo, halo. Jakieś przerwy w internecie. Halo. Utraciłem kontakt. Halo, halo. Halo, O, ja Ciebie teraz już słyszę. mamy. Ja Ciebie słyszę. No Wybaczcie nam, wszyscy tak, oglądający, słuchający. No niestety technika. technika, tak, zawiodła Tak. technika. Słuchaj, więc właśnie zaczęliśmy dostawać w ogóle wyniki badań, które były niesamowite. Mianowicie noszenie impulsatorów w obszarze nerek i nadnerczy rozkleja erytrocyty. A o czym to świadczy? Jeżeli erytrocyty, czerwone krwinki są zrulonizowane, czyli Mhm. posklejane, a dostaliśmy na przykład i filmy, gdzie na przykład jest pokazany filmik, gdzie osoba 70-paroletnia, która miała problem z prostatą, miała wszystkie erytrocyty w polu widzenia zrulonizowane. I zaproponowano je w tym gabinecie, żeby to... Erytrocyty po prostu się sklejają, a tutaj Tak, tak. dodam, że posłuchajcie, erytrocyty, czyli czerwone ciałka krwi, odpowiadają za przyłączanie tlenu. Każdy erytrocyt, czyli taki talerzyk załóżmy, potrafi przyłączać 4 atomy tlenu. Jeżeli one zaczynają się sklejać, no to jest To problem. nie Takie korki transportują, po tak, kilkaset tych erytrocytów tak, i tak. dochodzi w rezultacie nawet do dusznicy bolesnej, bo nie ma tlenu i dusi, a brak Tak, tlenu to jest ból. tak, a z kolei taki konglomerat składający się z wielu tych zrulonizowanych erytrocytów powoduje to, że nie przeciska się to przez naczynia włosowate. Czyli znowuż jest taki efekt, jakby było mniej krwi w obiegu, czyli będą chłodne nogi, tam ręce i tak Tak. dalej. Odczuwamy. No i właśnie się okazało, że najpierw to zrobili taki eksperyment, że temu człowiekowi powiedzieli, żeby nosił impulsatory. No więc on po 2 tygodniach robią mu kontrolne badanie tej żywej kropli krwi. Się okazuje, zresztą te zdjęcia wszystkie mamy, pokazują te zdjęcia, że 2/3 erytrocytów jest rozklejona i nie są wklęsłe, tylko są takie wypukłe i tak dalej. Mhm. Kolejne kilka tygodni on nosił te impulsatory, wszystkie erytrocyty rozklejone. Więc przy kolejnym spotkaniu mówią do niego tak, że proszę przez miesiąc nie nosić, bo nie wiemy, co załóżmy przyczyniło się do tego takiego zdarzenia, bo może to wcale nie impulsator. No i proszę sobie wyobrazić, że ten gość przychodzi do nich po 2 tygodniach i ma w nosie, mówi ten eksperyment, bo mu bo on się gorzej czuje. Oni robią mu tą analizę i się okazuje, że te erytrocyty znowuż zaczęły się rulonizować. Słuchaj, zaczął nosić potem już w dalszym ciągu. Oczywiście to się wszystko rozkleiło. Coś się Janusz znowuż dzieje, ale już jest dobrze. Słuchaj, ja z nim rozmawiałem kilka lat później, to był gdzieś rok 2000, tam, początek był 2013-14, ja rozmawiałem w 2016 roku, więc gość mówi tak. Czuję się świetnie, mówi, wcześniej nie mogłem przejść kilkunastu metrów szybszym krokiem, bo mi tchu brakowało. A Mhm. teraz rozmawiając, mówię z panem, to ja mówi, z psem robię przebieżki w parku. Taki był epizod. No ale potem się okazało, że faktycznie, że zaczęły do nas przyjeżdżać osoby. Marta Dul kiedyś zjawiła się też ze swoim mikroskopem i też Tak, właśnie zna robiliśmy analizy. No, terapeutka, tak. tak, i się okazało, Marta była też zdziwiona, bo on, oczywiście kto miał najlepsze, a ja już zacząłem nosić, słuchaj, bo ja miałem problem piasek i kamienie z nerkami, zresztą znasz temat, w ogóle Tak. bujałem się z tym od wielu lat, ale to szef schodził w dziurawych butach, bo ja zakładałem te impulsatory tylko wtedy, kiedy ja miałem urodzić ten kamień. Ja doskonale wiedziałem, jak to załatwić. Mówię, 2 impulsatory pod jeden bok, 2 pod drugi, dzbanek wody, strukturyzowanej wody z cytryną i Tak, z konieczne ksylitolem jest picie osłodzony. wody w każdej terapii, Tak, magnetostymulacja i każda inna naturalna musi być picie wody. tak. I słuchaj, ta woda musi być wypita na tempo, po to, żeby zwiększyć ciśnienie i parcie. I brałem, słuchaj, jedną nocpę rozkurczową, forte. Cały poród, słuchaj, odbywał się bezboleśnie. Nie było problemu żadnego. Ja największy kamień, jaki urodziłem, to był 11 na 7 mm i to był moczanowy. To tak jak jeż wygląda. A Mhm. zabawny był epizod taki, bo ja miałem 5 urografii. Po 5 urografii dostałem wstrząsu na kontrast. Prawdopodobnie był jakiś niezbyt czysty ten kontrast. No tak muszę powiedzieć, że mnie trochę tam ratowano, nie? I dostawałem i kortyzol, i dostawałem wapno, bo na tym stole bym prawdopodobnie mógł odjechać.
i od tamtej pory już w ogóle z urografiami się skończyło, no więc jak trafiłem do urologa, mówię, to był rok 2005, on mówi, to proszę pana, mówi, to scyntygrafia, mówi, o co, to nie. Oczywiście on mówi, no fitolizyna, to wie pan, ja mówię, proszę pana, ja tej fitolizyny to się napiłem na kilogramy, mówię, ja tego smrodu to już nawet znieść nie mogę, nie? Tak, I słuchaj, ja wróciłem wtedy od tego urologa ze Szczecinka do Czapinka, słuchaj, do domu. I ja do żony mówię, słuchaj, ja dla tych moich urządzeń mówię, sprawdzam, ja je zaczynam nosić non-stop. Nie wtedy, kiedy ja miałem urodzić te kamienie. Aha, tak, i jeszcze powiem ci ciekawą sprawę, bo jak on wysłał mnie na USG, no to na USG w ogóle się okazało, że jest kamień, tam chyba on mówił, określili go na 9 mm na 13, ale ten kamień był dużo mniejszy, bo ja go urodziłem, był tam 7 mm na 11. No i ja przyjeżdżam do niego, on mówi, patrzy na tym USG też, mówi, o, był pan na litotrypsji. Ja mówię, że nie, że ja go urodziłem. Niemożliwe. Mówię, no tutaj jest i pokazuje mu ten kamień, że jest w całości, nie? Ale to mówię, to było ostatnie moje spotkanie w ogóle z urologiem, a był tych jak mówię, tych wizyt ja miałem średnio w miesiącu, no średnio gdzieś tak jedno na miesiąc, na dwa. Minęło, słuchaj, od 2005 roku, już wiele lat, ja nie widziałem urologa na oczy, nie miałem ani razu ataku kamicy nerkowej, jem wszystko, nie przestrzegam żadnej diety i o ile te kilkanaście lat temu to ja się czułem naprawdę, wiesz, no, na człowieka wiekowego, to teraz mając 70, rozumiesz, przekroczone, to ja czuję się zdecydowanie bardziej sprawny i no przede wszystkim z większym powerem w ogóle energii w sobie. ale i tak jesteś młodszy ode mnie. Jestem No starszy tak, od ciebie. tak, no bliźniak 4 dni starszy ode mnie, tak odezwał się. Słuchaj, w każdym bądź razie mówię, to był ten moment, kiedy ja doszedłem do wniosku, że skoro te pole słabnie, a przecież my przebywamy cały czas w tym polu i skoro te pole, Japończycy mówią tak, że 500 lat temu, to już mówili w latach 70., że 500 lat temu te pole było jeszcze raz bardziej silne, czyli krótko mówiąc, natężenie tego pola sukcesywnie spada. Zresztą to się przekłada na wiele różnych anomalii, o których teraz się też głośno chyba nie mówi nawet, że te Nie bieguny się mówi się przyspieszają. głośno. W zasadzie ty, ja i jeszcze kilku ludzi w Polsce podnosimy te tematy, rozmawiamy o tym. Ja myślę w ogóle, Andrzeju, że będziemy rozmawiać, bo to nie skończy się na jednej audycji. Ja przepraszam, że akurat i was wszystkich, naszych gości, że będziemy pomału zbierzać do końca, bo już będzie już 34 czy 35 minuta, a nie chcę też przedłużać tego za bardzo. Ale będzie za Wrzuciliśmy długo przecież. temat. Ja myślę, że będą jakieś odgłosy. Tak. W ogóle, Andrzeju, mam ochotę wielką na to, żebyś zademonstrował swój aparat MIM-2, może w następnej audycji i Okej. porozmawiałem, pociągnięłem te tematy. Andrzejku, powiedz mi tylko jeszcze raz, tak, żeby to mocno wybrzmiało na koniec audycji. Dlaczego, co to jest suplementacja polami magnetycznymi i dlaczego ona powinna być? I na dzisiaj po prostu zakończymy to. Słuchaj, ja tylko wiesz, jeszcze może jedną rzutkę zrobię, słuchaj, jeszcze do tego pierwszego momentu, jak mówię, że cały, rozumiesz, proces tego impulsatora, wiesz, który się zaczął, to otarcie się o tą metafizykę, ale słuchaj, co w tym wszystkim jedno mnie zastanowiło, słuchaj, ta kwestia świadomości, Janusz. I słuchaj, ja się potem gdzieś zetknąłem z takim cytatem, który, wiesz, tu chętnie przytoczę, mianowicie, że koncepcja świadomości jako immanentnej cechy wszechświata obok czasu i przestrzeni jest niezwykle budująca, ekscytująca. I to jest właśnie kluczowa sprawa, że słuchaj, ta świadomość, trudno wiesz powiedzieć, czy to jest z poziomów, rozumiesz, elektromagnetycznych, czy jest to z poziomu, rozumiesz, no, pól, rozumiesz, jakichś jeszcze bardziej subtelnych, o których często też i Diana mówiła, nie? Wiemy doskonale o czym mówimy, o polach Tak, torsyjnych, tak, o słuchaj, polach ale torsyjnych, tak. coś jest niesamowitego, słuchaj, że ja cały czas się śmiałem, że ten impulsator to ja chyba przyniosłem stamtąd i ja go, przecież to była gehenna w ogóle w latach 90., słuchaj, mówić komuś, że pole magnetyczne, słuchaj, noszone, że poprawia, rozumiesz, funkcjonalność organizmu i tak dalej, Tak, że znam ten ból, dlatego że jeszcze powiedzmy 25 lat temu, gdzie te tematy dla mnie też były nieznane, ale ja łykałem to wszystko, zwłaszcza profesora Sedlaka. Diana Wojtkowia, którą poznałem osobiście, specjalistka no, od pól znamy Dianę, torsyjnych. pozdrawiamy Dianę Wojtkowiak, O, jeżeli pozdrawiamy serdecznie kiedykolwiek. Pani Diano. Andrzeju, posłuchajcie też kochani, będziemy na dzisiaj kończyć, taka przymusówka troszeczkę,
bo nam się zaraz czas skończy, że tak powiem, tego spotkania naszego na Zoomie. Natomiast wiemy doskonale, że spotkamy się nie po raz pierwszy. Będę oczekiwał na jakieś odgłosy od Was, kochani, i na temat suplementacji polami magnetycznymi, na temat tego, co można zrobić dla siebie z wielką korzyścią. E, Cóż, na dzisiaj to taki temat zajawkowy. Poznaliście niezwykłą osobowość. Jeszcze raz powtarzam, Andrzej Fiedoruk. Pod audycją ja zamieszczę jeszcze linki dostępowe do strony Magnet Medic, ewentualnie, Słuchaj, jeżeli pan Andrzej się zgodzi, telefon, jakieś tam namiary, żebyście mogli się Janusz, kontaktować ewentualnie. najprostsza strona, najprostszy jest taki, wiesz, jest teraz skrót zrobiony mim-2.pl. To zamieścimy to w opisie. O, to jest taki, wiesz, bo tam Magnet Medic to będzie to długa jest nazwa, mim-2.pl, najprostsze jak gdyby wejście na tą stronę i warto tam przeanalizować wszystkie te pod tym pomarańczowym tłem, te wszystkie obrazki, zresztą tam artykuły Janusza są z Nexusa w ogóle też bardzo ciekawe, są możliwe do przeanalizowania sobie, przestudiowania, ale jak mówię, no musimy na zasadzie ratuj się kto może, ale najprostszą jak gdyby formą, której potrzebuje nasz organizm, to jest właśnie pole, bo wszystkie procesy biochemiczne są sterowane z poziomów Tak, biofizycznych, czyli tak. nadrzędną sprawą to jest uzupełnienie deficytu elektromagnetycznego, a potem kolejna to jest suplementacja, żeby na ten poziom biochemiczny Odżywianie, dostarczyć. woda i tak dalej. Tak, Tak. tak, No właśnie, bo mówimy tak, o tak. strukturyzowaniu wody przy pomocy Ale myślę, że impulsatorów. te tematy pociągniemy, bo jeszcze opowiesz nam też w przyszłych audycjach o strukturyzowaniu wody, o czym ja piszę przecież wielokrotnie w swoich książkach. Tak. Dobrze, kochani, ja tutaj mam podgląd, jeżeli chodzi o czas. Czas nam się kurczy fizycznie, więc będziemy na Janusz, dzisiaj po bo prostu jedno zdanie, które kończyć. warto powiedzieć o tym jeszcze, wiesz, o tym rozklejaniu erytrocytów. Dlaczego ten proces taki zachodzi? Wiesz, te moje wszystkie analizy, które były prowadzone pod kątem rozwikłania tego tematu, to jest to, że jeżeli my oddziałujemy na wodę organiczną, bo my tej wody organicznej mamy ponad 70%. No nie jest to woda H2O z kranu, jest to woda, Tak, która tak, tak. jest to krew i we krwi, w różnych płynach ustrojowych. I teraz, jeżeli my mamy te impulsatory w obszarze nerek, one wpływają, usystematyzowują dipole wodne. Jeżeli te dipole wodne zostają usystematyzowane, w związku z tym nie ma możliwości, żeby tam dochodziło do agregacji Jasne. płytek i do krystalizacji związków mineralnych. I dlatego właśnie ja mam spokój z tymi problemami Tak, piasek i ale kamienie w nerkach. Andrzejku, będziemy o tym Dobra, jeszcze mówić, bo ja mówię, już w tej chwili jestem troszeczkę taki po czasie. podekscytowany, bo mamy mniej niż minutkę, musimy zakończyć, Dobrze, bo zaraz na przerwie po prostu, a szkoda byłoby rozumiem. akurat, żeby to się nagle coś tam urwało i tyle. No pierwszy raz taki wywiad akurat robię, więc kwestia zebrania doświadczeń. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za wizytę. Ja dziękuję Panu Również. Andrzejowi Fiedorukowi. A ja, Myślę, panie że Januszu, teraz panu również. powtarzam, że to nasza nie ostatnia audycja. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa, Kłaniam patki. się.